Hello guys, my name is Michał and you are watching front lever tutorial on Norman Workout channel. All movie will be in Polish because it is my native language and my English is not perfect. But of course you can turn on English subtitles, so I recommend to do it now. Invite you to watch. Zapraszam do oglądania. Front lever jest figurą statyczną. W skali poziomu trudności od 1 do 4 można go określić jako 2. Jest elementem bezpiecznym, ruch jest naturalny, kontuzje rzadko się zdarzają i spokojnie mogą za naukę tej figury brać się osoby starsze, które oczywiście nie mają żadnych poważnych przeciwwskazań do treningu czy wykonywania określonych ruchów. Tutaj macie spis mięśni, które pracują przy wykonywaniu front levera. Jest to informacja dla nas, że te mięśnie musimy mieć odpowiednio wzmocnione, aby móc wykonać czy też rozpocząć naukę figury. Każdy, kto jest ciekawy, może sobie teraz zatrzymać wideo i przeanalizować informacje. Front lever z reguły powinno wykonywać się na prostych rękach, tak aby zmaksymalizować pracę prostowników, a ograniczyć pracę zginaczy. Lekki bend może być trochę dopuszczalny przy nauce. Na idealnie prostych rękach jest oczywiście nieco trudniej. Jeżeli zaczniemy naukę i będziemy lekko zginać ręce, to wtedy szybciej wyjdzie nam ten front na lekko ugiętych rękach i będziemy potrzebowali jeszcze trochę czasu, aby wykonać idealną formę na prostych rękach. Jeżeli zaczniemy uczyć się od razu na prostych, to wtedy będziemy progresywnie dochodzić do tej idealnej formy, co czasowo w porównaniu do nauki przy lekko zgiętych rękach wyjdzie nam mniej więcej na to samo, jednak lepiej jest uczyć się od razu na prostych rękach z tego względu, że wyrabiamy sobie odpowiedni nawyk. Wiele osób błędnie twierdzi, że front lever wykonujemy w retrakcji. Wystarczy spojrzeć, jak wygląda pełna retrakcja. Wykonanie front levera w takim ustawieniu łopatek jest nieziemsko trudne i nawet ja nie jestem w stanie tego zrobić. Zawsze te łopatki podczas wykonania zostaną lekko odwiedzione. Natomiast wykonywanie w pełnej protrakcji i czasem elewacji łopatek jest niepoprawne i niebezpieczne. Powinniśmy unikać egzekucji takiej pozycji i odpowiednio wzmocnić nasze mięśnie, które przewodzą łopatki, czyli głównie tutaj czworoboczny, aby te łopatki przy front leverze nie były nadmiernie odwiedzione. To jest nasza prawidłowa pozycja łopatek, stawu ramiennego, jaką powinniśmy zachować podczas wykonywania front levera. Za ustabilizowanie miednicy będą tutaj odpowiadać głównie mięśnie brzucha oraz też pomocniczo mięśnie pośladkowe. Te mięśnie powinniśmy odpowiednio wzmocnić do front levera, aby ustawić naszą miednicę w neutralnej pozycji i nie dopuścić do przodopochylenia, ponieważ przy takim obciążeniu będzie to prowadzić do bólów, kontuzji części lędźwiowej kręgosłupa, która na urazy jest tak naprawdę najbardziej narażona. Front lever zwykle wykonujemy nachwytem. Podczas egzekucji ruchu możemy dodać rotację zewnętrzną ramienia, co usprawni pracę naszego mięśnia najszerszego grzbietu. Najsilniejszym chwytem przy front leverze będzie chwyt neutralny, natomiast wykonując nachwytem lub podchwytem będzie nieco trudniej. Mięśniem głównym, który pracuje przy froncie, jest oczywiście mięsień najszerszy grzbietu, więc wszelaka praca nad nim pod względem hipertroficznym i siłowym będzie przygotować nas do front levera. Głównym ćwiczeniem będzie tutaj oczywiście podciąganie. Powinniśmy wykonać podchwytem lub chwytem neutralnym. Nachwyt wbrew pozorom nie jest najlepszy, nawet jak uczymy się fronta nachwytem. Prowadzenie ramienia przy takim chwycie trochę gorzej przekłada się na fronta, ponieważ nie odzwierciedla nam dobrze pozycji stawu ramiennego przy tej figurze. Chwyt szeroki jest jeszcze gorszy. Jedynie tutaj będziemy mogli zastosować chwyt wąski, on będzie miał najlepszy przekład z tych trzech. Dodatkowo takie ćwiczenia jak wiosłowanie przy użyciu sztangi czy na maszynie też będą dobrymi ćwiczeniami przygotowawczymi. Wznosy określiłem jako ćwiczenie przygotowawcze, dlatego że tam odbywa się ruch. Ćwiczenia główne powinny być ćwiczeniami izometrycznymi, ponieważ najlepiej uczą nas pozycji i wzmacniają w danym kącie w stawie. Wznosy spokojnie możemy wykonywać nachwytem. Jeżeli nie jesteśmy jeszcze tak zaawansowani, to możemy wykonywać je w progresji. Ćwiczenia błędne to będzie na przykład takie podciąganie, albo co gorsza takie wznosy. Gdzieś kiedyś widziałem takie coś i powiedzcie mi, co to kurwa w ogóle jest. Najszerszy pracuje niewydolnie, mięśnie brzucha są nieaktywne, słabe odzwierciedlenie pozycji, szczególnie w kompleksie lędźwiowo-miedniczym. Ja już czuję, że jak nagrywałem to do tego filmiku, to będzie mnie w nocy bolał kręgosłup. Pierwszym ćwiczeniem będą holdy z gum na biodrach, które możemy stosować wtedy, kiedy dopiero wdrażamy się w takie ćwiczenia główne. Drugim ćwiczeniem będą holdy z gumą na stopach. Możemy stosować w późniejszych etapach treningu, kiedy już nabraliśmy trochę siły. Pomocne, gdy mamy problem z odpowiednim ustawieniem miednicy. Wtedy powinniśmy wykonywać krótki hold i przerwać w momencie, gdy miednica zacznie nam opadać. Holdy w progresji, trzecie ćwiczenie, mogą być pewną alternatywą w treningu, jednak mają dwie wady. Pierwszym jest inny kąt w stawie ramiennym niż w full front leverze. Kąt roboczy wynosi około 20 stopni i możemy uzyskać dodatnie przeniesienie siły uzyskanej w kącie, w którym ćwiczyliśmy. Jednak każde odchylenie powoduje spadek siły maksymalnej w skurczu izometrycznym. Drugim jest to, że w początkowych progresjach, takich jak tuk czy advanced tuk,
Brzuch jest nieaktywny, przez co nie wzmacniamy go w odpowiedni sposób, co może mieć złe konsekwencje w późniejszych etapach progresowania. Ostatnim ćwiczeniem mogą być negatywy. Podczas fazy ekscentrycznej jesteśmy w stanie wytworzyć więcej siły niż podczas koncentrycznej i w niektórych przypadkach podczas izometrycznej. Stąd też warto dodać takie ćwiczenie do swojego treningu. Zwykle ćwiczenia akcesoryjne przy front leverze to są ćwiczenia na mięsień czworoboczny, który pomaga nam odpowiednio ustawiać łopatki, oraz ćwiczenia na mięśnie brzucha, które pomagają nam odpowiednio ustawić miednicę. Z ćwiczeń, które możecie sobie wykonać na parku, będą to retrakcje w takim poziomym zwisie w podparciu, które teraz widzicie na filmiku, retrakcje pod oporem gumy, czy też facepule. Oczywiście wszelaka forma wzmocnienia mięśnia czworobocznego, na przykład na siłowni, takimi ćwiczeniami jak szuksy w opadzie tułowia, też będzie dobra. Na mięśnie brzucha możemy zastosować holobady. Polecam wykonywać z ciężarem w różnych formach, czy to izometrycznie, czy izotonicznie, z zastosowaniem odpowiedniego tempa. Nawet Allahy tutaj ujdą. Natomiast nie powinniśmy wykonywać żadnych L-sitów, czy to w zwisie na drążku, czy na poręczach. W takiej pozycji pracujemy bardziej mięśniem biodrowo-lędźwiowym niż mięśniami brzucha, który jest do nich przeciwstawny i wyrządzi to więcej szkody niż pożytku.